Czy korzystając z Apple Watch Ultra przygotujesz się do maratonu, zarejestrujesz wielogodzinną aktywność lub zrobisz trening interwałowy i przeanalizujesz go później w aplikacji? Jednym słowem, czy jest to niezawodny partner w sporcie? W sporcie tym bardziej zaawansowanym niż rekreacyjny, który trwa kilka godzin, łączy w sobie różne dyscypliny, wymaga dokładnych i precyzyjnych pomiarów. Tu Paweł i Tomek. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zobaczcie, jak Apple Watch Ultra poradził sobie w naszym teście. Apple Watch Ultra to pierwsze podejście Apple do zegarka nadającego się do sportów wytrzymałościowych i innych sportowych przygód. Przynajmniej tak twierdzi producent. Już aktualizacja oprogramowania Apple Watch OS do wersji 9 przyniosła kilka nowych funkcji skierowanych do sportowców, takich jak moc biegu, obsługa triatlonu i kilka innych. Ale do tej pory największą przeszkodą dla użytkowników Apple Watch była słaba bateria i ograniczona możliwość obsługi zegarka przyciskami. Model Ultra wydaje się rozwiązuje te blokery. Sprawdzimy, na ile skutecznie. Z funkcjonalności Ultra, które mają znaczenie w sporcie, warto wspomnieć o najważniejszych. Przejdźmy teraz do wyglądu zegarka. Ultra to nie jest już drobny i delikatny zegarek, z którym strach wyjść na trening. Jego konstrukcja jest słusznych rozmiarów i wygląda na solidną. Zobaczcie, jak się prezentuje w porównaniu do Apple Watch serii 7, większej wersji koperty 45 mm. Ekran jest lepiej chroniony, jest jaśniejszy, a przyciski i koronkę można łatwiej wyczuć nawet w rękawiczkach. Zobaczcie też, jak wygląda przy Suunto 9 Peak Pro. Zdecydowanie to kawał zegarka. Widać to też, jak zestawimy go z Garminem Fenixem 7X. Oba zegarki są równie duże. Dla nas taka wielkość to duży plus. Dokładność pomiaru GPS jest to jeden z najważniejszych wyznaczników jakości zegarka sportowego. Ostatnie flagowe modele Garmina i Suunto, to znaczy Fenix 7X oraz Suunto 9 Peak Pro, pokazały, że te pomiary mogą być wciąż udoskonalane i to przy pomocy różnych technologii. Oba rozwiązania znacząco poprawiły dokładność pomiarów. Apple słynie z tego, że nie wprowadza na rynek niesprawdzonych rozwiązań, stąd z dużą ciekawością przystąpiliśmy do analizy. Pierwszy bieg odbył się w terenie mieszanym. Biegliśmy w niskiej zabudowie rodzinnej, następnie po wysokich osiedlach i w okolice wiaduktów, a na końcu wbiegliśmy do gęstego lasu. Do celów porównawczych użyliśmy wymienione wcześniej modele Garmina i Suunto. Spójrzmy na wyrysowane ślady. Na początku Suunto delikatnie odstawał. Pozostałe ślady były bardzo dokładne. Po kilku minutach biegu Suunto stabilizował swoje wyniki i zaczął dorównywać do pozostałych. W niskiej zabudowie ślad Apple Watcha był niemal idealny. Mimo że pozostałe zegarki były również bliskie ideału, to zegarek Apple'a był stale minimalnie lepszy. Po wbiegnięciu w wysoką zabudowę ponownie Suunto zaczął odstawać. Apple i Garmin trzymały się bardzo blisko śladu faktycznego i mimo że oba ślady są niemal identyczne, a różnice niewielkie, to wyraźnie widać, że Apple lepiej odzwierciedlał rzeczywistość. Na koniec biegliśmy przez las oraz wzdłuż ruchliwej ulicy, obok wiaduktów, częściowo pod nimi, a także po kładce. Te wcześniejsze zależności również w tych obszarach się potwierdziły. Suunto odstawał najbardziej, Garmin sprawował się świetnie, ale Apple Watch niemal idealnie. Będąc pod ogromnym wrażeniem dokładności Ultra, postanowiliśmy podnieść mu poprzeczkę. Wszystko wskazywało, że zwykłe przestrzenie nie stanowiły dla niego wyzwania. Chcieliśmy sprawdzić, czy naprawdę nasz debiutant na rynku zegarków sportowych dorównuje lub nawet przewyższa swoich konkurentów, którzy są na rynku od lat. Do tego testu wybraliśmy najtrudniejszy z dostępnych nam obszarów, centrum Warszawy. Nie od dziś wiadomo, że w takich miejscach odchylenia potrafią sięgać od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Spójrzmy zatem na mapę. Bieg rozpoczęliśmy pod kilkudziesięciopiętrowymi wieżowcami. Apple Watch zaczął imponująco. Suunto i Garmin zatańczyły breakdance'a. W dalszej części biegu Apple utrzymuje swoją dokładność, a z czasem konkurenci również zaczynają oscylować bliżej śladu faktycznego. Trasa była wymagająca, wybieraliśmy wysokie i ciasne uliczki. Wybiegając na bardziej otwartą przestrzeń, liczyliśmy na lepsze wyniki wszystkich zegarków. Jedynie Apple Watch odwzorował ślad idealnie. Pozostali odbiegają dobre kilka metrów. Ulica Grzybowska z jakichś niewiadomych nam względów zawsze miała większe odchylenia w śladzie GPS, niż by na to wskazywała wysokość zabudowy czy szerokość ulicy. Garmin i Suunto to potwierdziły, ale Apple ponownie radzi sobie niemalże idealnie.
Zbliżając się do Pałacu Kultury, przestrzeń się stopniowo otwierała. Wyniki zegarków się poprawiały. Podsumowując, Apple okazał się bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o dokładność GPS. Już w pierwszym biegu pokazał, że to nie może być przypadek, ale w gęstej zabudowie potwierdził swoją precyzję i naprawdę zdeklasował konkurencję. Pomiar odległości biegu we wszystkich zegarkach wyszedł bardzo dobrze. Prawdziwy dystans to 5,77 km. Apple wskazał 20 metrów mniej, Garmin 40, a Suunto 120. Wytrzymałość baterii w Apple Watch Ultra to znaczący postęp w stosunku do zwykłych Apple Watch. Znaczący oczywiście w kategoriach smartwatchy, bo tutaj nie ma się co oszukiwać. Zegarki sportowe są w innej kategorii wytrzymałości baterii. Spójrzmy chociaż na Garmina, Suunto czy Corosę. Ale tak jak wytrzymałość baterii w dotychczasowych modelach Apple Watch dyskwalifikowała je przy dłuższych aktywnościach, tak w przypadku Apple Watch Ultra to się zmieniło. Przetestowaliśmy baterię zegarka podczas dłuższej jazdy rowerowej. Zegarek był cały czas połączony z telefonem, ale wyłączyliśmy powiadomienia, a karta eSIM była wyłączona. Aktywność trwała przez 3 godziny i 42 minuty. Zegarek z poziomu 100% baterii po zakończonym treningu wskazywał 80%. Jest to już wynik, który pozwala zabrać Ultra na dłuższą wędrówkę po górach. Maraton też z nim przebiegniemy i to raczej bez stresu, że się wyłączy w połowie. Średnio zegarek ładowaliśmy co 3-4 dni. Ten wynik nie jest jeszcze czymś spektakularnym, ale trzeba przyznać, że może wpłynąć pozytywnie na rozszerzenie grupy potencjalnych odbiorców tego sprzętu wśród trenujących bardziej intensywnie. Warto wspomnieć, że na rynku jest sporo ładowarek przenośnych, które możemy zabrać na wyjazd lub trening i w razie potrzeby szybko i łatwo doładować sprzęt. Co prawda jest to dodatkowa rzecz, o której musimy pamiętać, ale w zamian mamy funkcjonalności komunikacyjne, których nie da nam zegarek sportowy. Poddaliśmy zegarek testom nadgarstkowego pomiaru tętna. Z roku na rok tego typu urządzenia stają się coraz bardziej dokładne. Po zaskakujących wynikach dokładności GPS podeszliśmy do tego testu z ogromną ciekawością. Test został przeprowadzony w stabilnych warunkach. Wykonaliśmy kilka identycznych biegów interwałowych na bieżni na dystansie 5 km. Po każdym spokojnym kilometrze przyspieszaliśmy do sprintu. Długości interwałów były rosnące. Zaczynaliśmy od 100 metrów i w każdym kolejnym zwiększaliśmy dystans o kolejne 100. Ostatni interwał miał więc 500 metrów. Czujniki nadgarstkowe zawsze reagują z kilkusekundowym opóźnieniem względem tętna faktycznego i nie zawsze dobijają do najwyższych wartości. Dlatego test ten miał sprawdzić, jak długo musi się utrzymać zwiększone tempo, aby zegarek je poprawnie rejestrował. Do celów porównawczych wykorzystaliśmy pasek HRM3. Spójrzmy na pierwszy test. Wykonała go osoba z tętnem maksymalnym 190 uderzeń na minutę. Przy takich wartościach amplitudy są duże w interwałach, dlatego stanowią wyzwanie dla sprzętu. Na wykresie Apple Watch oznaczony jest kolorem czerwonym, niebieskim zaś opaska HRM3. Na wykresie widać bardzo wyraźnie 5 interwałów. Zegarek w pierwszych 4 osiągał wyniki niemal całkowicie zbieżne z faktycznym pomiarem tętna. Różnice wahają się w przedziale 1 do 2 uderzeń. Zdecydowanie najgorzej wypadł ostatni interwał. Tutaj wartość maksymalna osiągnęła 188 uderzeń, zegarek wskazał 181. I mimo, że odcinek był najdłuższy, to spójrzmy, jak duża amplituda tętna tutaj wystąpiła. Początek interwału to 120 uderzeń. Oznacza to, że w czasie 3 minut tętno wzrosło aż o 60 uderzeń. Muszę przyznać, że Apple Watch osiągnął zdecydowanie najlepszy wynik w tym teście, pozostawiając w tyle wiele uznanych sportowych marek zegarków. Zarówno flagowe modele Garmina, Suunto czy Polara nie zbliżyły się do tego wyniku. Popatrzmy teraz na drugi bieg na bieżni. Tym razem test przeprowadziła osoba z tętnem maksymalnym 178 uderzeń na minutę. W przypadku tej osoby wiele flagowych modeli wypadało dobrze lub nawet bardzo dobrze. Nie inaczej było tym razem. Wszystkie interwały są idealnie odwzorowane. Zegarek dobijał zarówno niskie, jak i wysokie wartości. Jedynym mankamentem, jak we wszystkich tego typu urządzeniach, pozostaje lekkie opóźnienie wskazywanych wartości. Opóźnienie to około 10 sekund od stanu faktycznego. Apple Watch w tym teście jednoznacznie udowadnia, że przy wielu rodzajach treningu może zastąpić używanie paska napiersiowego. Pamiętajmy jednak, że na wyniki wpływ mają wartości tętna. W teście tym tętno waha się między 130 a 160 uderzeń na minutę, więc różnica jest na poziomie 30 uderzeń w ciągu około 2-3 minut. Osoby z podobnymi predyspozycjami lub biegające w takich przedziałach tętna mogą spokojnie spróbować zastąpić klasyczne paski.
Od lat popularną tezą było to, że nadgarstkowy pomiar tętna nadaje się wyłącznie do spokojnych biegów. Ostatnie modele zegarków sportowych na czele z Apple Watchem skutecznie dementują ten pogląd. Ciekawi byliśmy, jak Apple Watch Ultra sprawdzi się w wodzie. Z jednej strony mieliśmy obawy o dotykową obsługę zegarka w środowisku wodnym, a z drugiej w końcu ma nowe funkcjonalności dla nurków, więc wydaje się, nie powinno być z tym problemów. Na początku efekt wow. Kiedy zanurzymy zegarek do wody, automatycznie pojawia się ekran z temperaturą i głębokością. Wygląda to i działa fenomenalnie. Bardzo przydatne na przykład podczas morsowania. Temperatura zmienia się w ciągu kilku sekund, pokazując aktualną temperaturę wody. W innych zegarkach, które testowaliśmy, reakcja czujnika temperatury nie działa tak błyskawicznie. Po zanurzeniu zwykle potrzebują nawet do kilkudziesięciu sekund, żeby pokazać rzeczywistą temperaturę wody. Na basenie z kolei zrobiliśmy test na odcinku 1000 metrów. Porównaliśmy odczyt tętna z czujnikiem Polar Verity Sense zaczepionym na okularkach przy skroni. I wyniki są bardzo dobre. Nie idealne, ale porównując z odczytami innych testowanych zegarków są dużo lepsze. Trend tętna odzorowany prawidłowo. Jest lekkie przesunięcie czasu reakcji, ale to nie jest to, co obserwowaliśmy przy innych testach, gdzie wyniki potrafiły być całkowicie rozbieżne. Z dystansem Apple Watch Ultra nie ma żadnych problemów. Pokazuje prawidłowo, a jak z obsługą zegarka? W wodzie podczas treningu zegarek automatycznie blokuje dotyk, więc tutaj nie ma problemu. Nic nam się nie kliknie przez przypadek, a ekrany danych możemy zmieniać przyciskami. Ale problem pojawia się, kiedy chcemy rozpocząć trening, będąc już w basenie, kiedy zegarek jest mokry. Jest to nie lada wyzwanie. Woda na ekranie płata figle, zmienia opcje, utrudnia obsługę. Potrafi to mocno podnieść tętno, które później zostanie prawidłowo zarejestrowane. Podsumowując, Apple Watch Ultra na basenie sprawdza się bardzo dobrze. Tętno liczy najlepiej z testowanych przez nas zegarków. Dystans pokazuje prawidłowo. Na pewno obsługa zamoczonego ekranu potrafi wyprowadzić z równowagi i to jest chyba jedyny minus, jaki zauważyliśmy podczas testów na basenie. Warto wspomnieć jeszcze o kilku funkcjach, które w użytkowaniu sportowym wyróżniają Apple na tle konkurencji. Wyróżniają na plus lub na minus. Na początek pozytywy. Syrena alarmowa to funkcja, której nie ma nigdzie indziej. Przydatna w górach. Producent twierdzi, że jest słyszalna nawet z odległości 180 metrów. Pewnie rzadko kto z niej kiedykolwiek skorzysta, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których moglibyśmy jej użyć. Kolejna rzecz to możliwość modyfikacji ekranów danych w aktywnościach. To już funkcjonalność typowa raczej dla zegarków sportowych niż smartwatchy, więc tym bardziej na plus. Dalej z Apple Watch Ultra możemy sparować zewnętrzny czujnik tętna. Jeśli komuś wskazania pomiaru nadgarstkowego nie wystarczą, ma możliwość poprzez Bluetooth podłączyć czujnik Polara lub Garmina lub jakikolwiek inny. Niestety nie będą mieli tak łatwo kolarze, bo czujników rowerowych, pomiaru mocy lub kadencji już w prosty sposób nie podłączymy. Tutaj wymagane są aplikacje innych dostawców, co nie jest wygodne. No właśnie, wspominając o aplikacjach, to tutaj Apple ma jeszcze sporo do zrobienia. Po pierwsze, do analizy danych mamy aplikację Zdrowie, gdzie możemy analizować parametry ogólne dotyczące zdrowia jak kroki, kalorie, sen, stabilność chodu i tym podobne, a w bardzo małym zakresie treningi. Do ich analizy służy druga aplikacja Fitness, która ma więcej danych, ale w porównaniu do aplikacji Garmina, Suunto czy Polara jest dosyć ogólna i dla miłośników analiz swoich osiągnięć sportowych może być niewystarczająca. Możemy dane z treningów przesyłać do innych aplikacji typu Strava. Możemy też zakupić aplikację innych firm, np. HealthFit, gdzie możliwości analiz treningów są już dużo bardziej zaawansowane. To wszystko wprowadza dużo chaosu do analizy wyników. Chciałoby się mieć wszystko w jednym miejscu i nie skakać po aplikacjach w zależności od potrzeb. To ewidentnie wymaga poprawy. Pora na podsumowanie. A jeśli chcecie śledzić rynek zegarków sportowych i tych aspirujących do sportowych razem z nami, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, żeby nic Wam nie umknęło. Dzięki. Co można powiedzieć o Apple Watch Ultra? W skrócie, jest to bardzo dobry sprzęt. Smutnym faktem dla fana zegarków sportowych jest to, że marka odpowiedzialna za gadżety, wchodząc na rynek sportowy, w wielu najważniejszych kwestiach ma lepsze osiągi od zegarków, które rozwijały te technologie latami. Czy to zacieranie granic pomiędzy smartwatchami a zegarkami sportowymi doprowadzi do połączenia tych kategorii sprzętowych? Jeśli tak, to pytanie, kto kogo wyprze z rynku? Apple, wypuszczając model Ultra, pokazał, że sportowcy mogą mieć jeden zegarek do treningów i na co dzień. Jeszcze nie wszyscy,
bo kolarze nie skorzystają z pomiaru mocy, podłączenie innych czujników nie jest takie proste i nie zawsze możliwe, nie obsłużymy zegarka tylko przyciskami. Nie jest to też urządzenie samowystarczalne i do życia potrzebuje połączenia z iPhone'em. Ale ten pierwszy krok w świat sportu jest krokiem zdecydowanym i bardzo mocnym. Tym bardziej ciekawi jesteśmy kolejnych kroków i reakcji konkurencji na ten mocny impuls. Będziemy na bieżąco śledzić rozwój sytuacji i dzielić się z Wami kolejnymi sportowymi testami. Bądźcie z nami.